Cześć, jestem Gordon. Z tej strony Jezus. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Infinity Pomerania. Dzisiaj będziemy dyskutować na różne tematy, a może zacznę od tego, że się trochę pochwalę. Udało mi się ostatnio dorwać mnichów do Eugene z pierwszej edycji. Przepiękne ciastoludki w pozach, które właśnie widzicie na ekranie. Czyli mamy mnicha do góry nogami oraz mnicha, który robi kung fu fighting. Jezus, ty zacząłeś dużo wcześniej Infinity ode mnie. To było za czasów pierwszej edycji? Nie, drugiej, ale wtedy jeszcze mnisi byli w tych fikuśnych pozach. Zajebiste fiksy. No i widać tutaj, to było jeszcze z tego, co rozmawiałem z ludźmi, jak oni zrobili to wszystko ręcznie. Dzisiaj już to jest jednak automatyka i więcej programów typu CAD i no mają w sobie coś, chociaż dalej nie mogę przeżyć Kodali z pierwszej edycji. Uważam, że to jest chyba jeden z najbrzydszych modeli, który kiedykolwiek wyszedł. Właśnie widzicie ją na ekranie. Nie wiem, Jezu, zgadza się ze mną? Czy myślisz, że coś jest jeszcze gorszego? Odnośnie Kodali, na pewno są fani tych modeli. Znam jednego gościa, który zdecydowanie woli starych Moratów i stare modele kombinatu i gdzieś tam sobie ich kolekcjonuje. Chyba włącznie z tymi foliowymi skrzydełkami do starych Exrachów i proksuje nowe jednostki. No na pewno się zmienił film. Ja jestem zdecydowanie fanem nowych. Stare trochę nawiązują do takich heroicznych figurek, jak stare Warhammery. Ale no, nie mówmy, co jest lepsze, bo jeszcze ktoś się nas obrazi. Nie, tak no jakby powiedzieć... Dzielimy widzów. Nie, no bo to jest tak. To jest nasza prywatna opinia, więc nie zawsze mamy rację. Po drugie, ostatnio też kupiłem Gujirę z pierwszej edycji. Te piękne, masywne Szanuję. uda. Piękne, masywne uda. Naprawdę. Też mam Salamandrę z pierwszej. Znaczy, widać postęp, widać jak się zmieniło. Pamiętam, że w drugiej edycji doklejanie rąk to była katorga i to jest jakby powiedzieć, to już nawet nie ma o czym dyskutować chyba, nie? Ręce, doklejanie rąk to nie był aż taki problem. Największy problemem było to, że bardzo dużo modeli miało małe antenki z boku hełmów, czy nomadzi, czy orki z Panoceanii i te antenki to był osobny metalowy bit i to można było sobie nawiercić struną gitarową co najwyżej, jakąś wiertłem pół milimetra i większość osób tego nie miała, więc czasem po prostu wszyscy nie mieli antenek. Okej, dobra, to mi jakoś umknęło, ja bardziej słyszałem o tych rączkach i to z tym akurat miałem do czynienia przy sklejaniu. Znaczy, co są różne... Rączki? Serio? No tak słyszałem, no ja miałem jeden model taki, więc tam to był największy problem, ale żebym przy jednym modelu, żebym jakoś gdzieś był z tego super niezadowolony, to się nie zgodzę. Ja w 40 w moich gwardzistach magnesowałem nadgarstki, żeby mieli różne pistolety, więc ja trochę nie widzę problemu. Ja magnesowałem też, zużyłem za dużo magnesów. Cieszę się, że tutaj tego nie trzeba robić. A co do modeli Można. starych, no, można, no. To fakt, można, nie? Starych i nowych, myślę, że to jest tak już kwestia gustu, bo te modele naprawdę są ładne, ale te Kodali. Jeszcze rozmawialiśmy z Folem na wyjeździe w Karpatkach. Mieliśmy bardzo fajny wyjazd w ogóle z grillem. Polecam, dziękuję za gościnę. No, będzie temat na inny odcinek podcastu. Dokładnie. A wracając, i tam jeszcze było, że Uxia z pierwszej edycji. I Haker panoceański. No Uxia chyba ma w ogóle 6-7 modeli w ogóle. To tak samo jak Joanna Dark, nie? Tak, Musashi, coś koło tego. No są modele, które mają więcej miłości od twórców. A są modele, które nie mają ani jednego modelu. No co tu dużo mówić, no No tak. Znaczy, fajnie jest. Znaczy, mi się większość nowych modeli podoba, większość starych też. Każdy ma jakiś swój urok. Nie wiem, czy bym chciał coś dodać. Znaczy, tak czy siak, mam starych mnichów, będą latali obok tych nowych i Gujirę, chyba zrobię jakąś panoramę, coś, nie wiem, zobaczymy. Natomiast co u ciebie ostatnio w hobby? No, byłem w naszym turnieju, o którym powiem pokrótce i tak jak ostatnio mam fajną przygodę grania Starko, czym odpoczywam trochę od takiej metowych rozp nomadzkich, jeszcze po N4 i Guided.
to trochę się chyba już zmęczyłem no i troszkę wracam do nomadów. W związku z tym mam tutaj przygotowane 4 nowe remy do nomadów, bo wcześniej miałem wózki sklepowe z N2. Strasznie brzydkie modele, tutaj chyba nikt nie będzie ich bronił. Nowe są ładniutkie, są niestety jeszcze z Siocastu, się nomadzi załapali jako pierwszy rzut Siocastu. No ale całe szczęście nie było jakichś takich ordynarnych nadlewek, udało się je wszystkie fajnie oczyścić, wszystkie bronie zmagnesowane, więc pełna panoplia opcji. Nawet sobie jedno HMG przełożyłem do Wostoka, jakbym kiedyś go, nie daj Boże, wystawił. To ma HMG kompatybilne z remką z S3. Więc myślę, że już powoli dorosłem do tego, żeby sobie zacząć malować. Znaczy ja się osobiście bardzo cieszę, że wszystkie nowe modele już nie są w Siocastie, tylko są w Uniculu, z którego jestem bardzo zadowolony. Tak, nie możemy się tego nachwalić. To jest najlepsza decyzja Corvus Belli od wielu lat. Kochamy ich za to. Tak, kochamy. Jak musiałem panoceańskie duże dronki sklejać, to do dzisiaj mi się to śni czasami po nocach. A to jeszcze był metal, czy już Siocast? To był Siocast, no. I właśnie dlatego mówię, że mi się to śni. Fakt, że masz plastik... Ja nie wiem, czy byś wolał metal. Ja chyba wolałbym metal, bo na przykład chińskie mam w metalu. I stare i nowe. Okej, dobra. I tutaj był ten problem, że ja, mogę sobie to doszlifować, a w Siocastie on się po prostu drze od piłowania, nie? I albo to dobrze utniesz, albo nie. Oj, to jest dziwna charakterystyka z tego materiału, no. No ale też jesteśmy przyzwyczajeni do skrobania figurek bokiem noża, nie? A to nagle nie można. To jest najważniejsze, tak. Ale za to Unicul jest genialny. A propos Uniculu, to ostatnio właśnie w Uniculu też są tagi, a w związku z tagami to może przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka, czyli... Tak, zupełnie w temacie. Tak, zrobiliśmy turniej na 350 punktów, czyli dlaczego warto grać w inne formaty w Infinity. Więc może ja zrobię takie szybkie wprowadzenie. W Trójmieście mamy ligę, mamy turnieje, większość jest robiona pod ITS-a, o czym za chwilę też będziemy mówić, dlaczego tak jest. I potem stwierdziliśmy, że może by zrobić jakieś urozmaicenie i w ostatni weekend, w sobotę, zrobiliśmy turniej w naszym zaprzyjaźnionym sklepie, którym jest Maginarium, gdzie był wymóg przynajmniej jednego taga w rozpisce i 350 punktów, czyli tag derby. Obaj byliśmy na tym evencie, więc naprawdę fajnie się złożyło. Mieliśmy 8 graczy, 2 nowych, reszta to już taka bardziej stara gwardia, jak gdzieś pomiędzy. No i... Gdzieś pomiędzy? Ty nie byłeś drugi? Z nowych graczy ja byłem trzeci. Trzeci najmłodszy, stażem. No był z nami Cibor i Quattros, tak? Okej. Chodziło mi o wyniki w stawce. A nie, w stawce to tak, to w stawce byłem drugi. To fakt. Będę się trochę chwalił. Gratulacje dla mnie w ten za zwycięstwo. I Discord. Gratulacje dla Mistena. Tak, i Discord u nas był trzeci. Czyli tak, może w skrócie, bo ludzie trochę będą chcieli być ciekawi. Pierwsze miejsce Strolla Falanga, drugie miejsce Eugene Number One, zawsze w moim serduszku, a na trzecim miejscu Next Wave. Dobrze, Jezus, co chciałeś powiedzieć? Nie, wielkie gratulacje dla Discorda, że był w stanie przyjść z tagiem. Bardzo go w tym wspieraliśmy, żeby zrobił rozpę z tagiem, żeby go zmieścił tam i przed taką bardzo niemetową rozpą i był dzielny i zagrał nią wszystkie 3 bitwy. I jesteśmy z niego dumni, bo mu się udało. Dokładnie. Poza tym był jeszcze z nami Peżan, Wyszu, Cibor i Quattrox. Czym grał Peżan? Pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich, tak. Czym grał Peżan? Kombinat. A tak, kombinat. Mamy zdjęcia przepięknego taga z pierwszej edycji, którym idzie zabić. Tak, Kaskuda, która chyba robiła z awatara w tym konkretnym momencie. Bardzo przepozowana, stojąca na paluszkach, żeby się zmieściła na 55. Oryginalny model był chyba w ogóle na czymś większym niż Magariba. Widziałem w siedzibie Corvusów oryginalną Macaribę. To jest dopiero... Myślałem, że ta zwykła jest duża. Myliłem się. Ktoś w Polsce ma taką pomalowaną w Biedronkę. Pasuje. Piękne, to musi być piękne. No i tak, to na pewno było odświeżenie, bo ja miałem okazję wystawić Gujirę, której normalnie
w Eugeningu, no nie bardzo, jakby powiedzieć, jest sens w porównaniu do innych modeli. Szczerze? No, znaczy ja mogę Ja myślę, że wystawić kiedy dwa, dostał Super Jumpa, no ale ja mogę wystawić dwóch Yahoo w tej cenie. 4-4 ruchu S5, no, robią zupełnie co innego. No, jeden strzela, drugi jest na Aro. Okej, a Super Jump dużo zmieniał, to fakt, bo to się z nią naskakałem. W Invinciblach dalej, moim zdaniem, ona nie wejdzie na 300 punktów, bo są za drodzy. Vanilli już będę kombinował. To też muszę oddać, nie? Znaczy, to w ogóle jest to jest grubszy temat na to, czy tagi są metowe, czy nie. Tutaj moglibyśmy kiedyś zaprosić takiego na przykład tuza polskiego i świętego Infinity jak masło, żeby nam powiedział, czy tagi są metowe, czy nie. I może się powstrzymał od jakichś złośliwości. Ja uwielbiam grać na tagach, natomiast no, też nie jestem bardzo dobrym graczem. Więc po prostu mam subiektywną opinię. Znaczy, no, pamiętam, że ty zawsze na 300 miałeś te tagi, więc to było. Bardziej tutaj chodziło o to, że większość osób jednak nie jest przyzwyczajona do grania tymi Tylko tagami. to też kwestia frakcji i rozpy. W waniliowych nomadach Salamandra po prostu prawie zawsze ma miejsce. Prawie zawsze pełni taką rolę. No trudno w waniliowych nomadach otwierać Aro czymś innym tak skutecznie, tak efektywnie. Salamandra właśnie z piątką Bursta jest do tego świetna. No tak, Ale no, to przez kontekst armii, który jest. tak, no tak samo, nie wiem, Tick Balang w Kestrelu, czy nie tylko w Kestrelu, Cutters. To są rzeczy, które widzieliśmy w Niemczech, jak byliśmy teraz z Perzonem i z Michałem, ale widzieliśmy duo tych rzeczy. Pozdrawiamy dzisiaj dużo ludzi, więc Nie no. na pewno będziecie to powtarzać. Ale wydaje mi się, że na dużych turniejach w Niemczech dość dużo osób mimo wszystko ma rozpy takie fantazyjne. No bo jak inaczej nazwać, nie wiem, kurde, no 2 Jotumy. Tak, znaczy ja grałem na 2 Cuttersy i miałem szczęście. To jest jeszcze bardziej fantazyjne. Tak, to było bardzo fantazyjne. Była z nim Hexa. Byłem święcie przekonany, bo nie znam punktów, że jeszcze gdzieś udało mu się schować Swissa, bo grał na 10 punktach. Nie miał Swissa. Ale to była ciekawsza gra i to było moje pierwsze zwycięstwo przez retreat. Mój przeciwnik tak się cieszył, że mnie zabija i tak mu idzie, że w pewnym momencie wyklikałem w aplikacji, ile mi zostało punktów i wyszło, że jeszcze zabije mi 2 modele i będę miał retreat, a punktowałem, bo on o tym zapomniał. I pierwszy raz grałem w Infinity odwrotnie niż zazwyczaj, czyli wybierałem najmniej optymalną decyzję, jaką mogę zrobić w Aro. I to nie wywołało podejrzeń twojego przeciwnika. Bardzo nie, a ja się bardzo starałem go nie podpuszczać. Bo jakby tylko zatrzymał się o ten jeden model, bym przegrał. Byłaby scena jak w pierwszym Predatorze, jak już właśnie Predator ma wejść w pułapkę Schwarzeneggera i tak coś go tknęło, że tak nie wejdzie pod tą belkę. No, a mój przeciwnik tak się cieszył, że że żre i to idzie, nie, to Neotera. Mówię, okej, tak. Tak, kto nie wygrał przez retreat jeszcze mało wie o Infinity. Ale przyznam, że mi się nigdy nie udało, więc... Ale miałeś takie gry pewnie, że chociaż przegrałeś przez retreat. Na pewno. No moja chyba ostatnia na Interplanetarium, gdzie szorowałem lata temu doły, już tak sobie myślę, wreszcie wygrywam. I to było takie, nie. Było za bardzo w retreat, a punkty nie zdobyte. No. A wracając do samego turnieju, pierwszą grę rzuciłem właśnie wyzwanie Jezusowi. W pierwszych 2 rozkazach zrobiłem swój cel turnieju, czyli Beast Hunter podbiegł i zabił taga. On nigdzie nie podbiega. On najpierw się przekrada, a potem przeskoczył przez budynek i wskoczył mu w mordę. Graliśmy w Crossing Line. A propos, jeszcze z ciekawostek misjami były Crossing Line, Superiority i Annihilation na sam koniec. Powiedziałem, że wszyscy będą zmęczeni. Tak. Misje wszystkie bez kart, wszystkie stosunkowo może nie do końca proste, ale takie prostolinijne. Dokładnie. Co ciekawe, Crossing Line na 350 ma ten sam limit punktów, co na 300, czyli 75. Uważam, że to jest akurat dobre. To jest dobre, ale co ciekawe, na 150 jest dokładnie ten sam limit. Więc Tu niekoniecznie myślę, że to jest dobre. to już może być o wiele ciekawsze. Ale tak, pamiętajmy, że te gry, mimo że te punkty mamy w misjach, w ITS jednak są robione pod 300 i playtesty są pod 300,
Co nie zmienia faktu, że fajnie było wystawić tego taga, pobawić się czymś nowym, zobaczyć jednostki, które nie grają, bo na przykład u nas lokalnie w mecie Avatar, tak jak mówimy Perżon czy Wyszu, to są modele, które coraz rzadziej widzimy na stole, lokalnie chociaż. Mm, Co? No, mamy lokalnie osobę, która gra Hillesem jak tagiem, ale to jest już też temat, może to trochę inny odcinek. Fajnie, że to się wydarzyło. Fajnie, że mieliśmy 8 osób na lokalnym turnieju. Fajnie było zagrać coś innego. Nie wiem, jak ty na to widzisz. Wielowymiarowo. Ludzie grają różnymi rzeczami, natomiast faktem, że o ile ktoś po prostu nie ma jakiejś ulubionej figurki, ulubionego modelu czy jednostki i po prostu będzie układał wszystkie rozpiski naokoło tego, to raczej staramy się podejmować jakieś takie racjonalne wybory i to prowadzi do powstawania czy powtarzalności pewnych archetypów. Niektóre rozwiązania działają lepiej niż inne. No i to sprawia, że grając cały czas na 300, no widzimy pewne powtarzające się układy w rozpiskach. No i okej, no raz na jakiś czas się zmieni edycja, raz na jakiś czas będzie balance patch, raz na jakiś czas wyjdzie jakaś nowa jednostka, czy ktoś zmieni armię, ale grając na 300 mniej lub bardziej przyzwyczajamy się do mety tak naprawdę, grając kompetytywnie. No i to była trochę taka próba, żeby tak troszkę odświeżyć, otworzyć na chwilę okno. Dokładnie. No, ja jeszcze nie doskonały powód, bo otrzymałem w prezencie od naszego lokalnego gracza Bzyka Gujirę imitowaną z ITS Paka, więc to był najlepszy moment, żeby ją wyjąć. A co do meku... Idealne. Ja się przyznam bez bicia, ja od roku mam jedną główną rozpiskę, którą dożyłowałem. W związku z tym, że od roku nie było żadnej zmiany w Invisible Army, jest wyżyłowana, a drugą już staram się gdzieś coś skombinować, ale takiego odświeżenia jak ten turniej to długo nie miałem. No jak to się Ja tutaj poszedłem sobie Ja tutaj sobie poszedłem na wygnanie do Starko, żeby trochę odpocząć od piłowania waniliowych nomadów. Zwłaszcza też miałem kryzys po tym, jak przestał mi się podobać GoPod. Jako figurka. Już mi przeszło, ale miałem taki kryzys. No i pogranie w tą samą grę, tylko po prostu inną frakcją, to też jest jeden z takich sposobów, żeby sobie trochę odpocząć, odświeżyć paletę, patrzeć na to z innej strony. No, ja odczułem akurat Eugene Vanilla, bo chciałem mieć tylko Huntera, chciałem mieć Gujirę. Większość Invincible Army jest w Vanilli, więc to też nie jest problem. Nie miałem linków, to też ułatwiło, bo jak się nie zna niedobrze, nie ma ogranej frakcji, to granie jeszcze do rzucania linków trochę jest problematyczne. I dobra, chciałem coś powiedzieć, ale pewnie mi, że zaraz po prostu wróci. Do GoPoda. Wiem już, co chciałem powiedzieć. Quatrox zrzucił bardzo fajną propozycję zasady, którą już a propos rzuciłem Corvusom na 2 różnych kanałach, żeby modele z Super Jumpem mogły robić CC z lataczą. Ja tylko chciałem powiedzieć, że tak jak całego serca się zajarałem tym pomysłem, bo jest on klimatyczny, to nie adresuje trochę problemu, że Super Jump w ogóle jest OP. Tak jak generalnie, bardziej niż latacze. I latacze są OP, bo Super Jump. Więc dodanie jeszcze możliwości walki z C modelom z Super Jumpem na latacze. Znaczy, ja to powiem, jak jestem graczem kompetytywnym, tak wyobrażenie sobie biegnącej bisi, która skacze i przecina na pół Red Eye'a, który wybucha, jest najbardziej anime momentem w Infinity, jaki mogę sobie chyba wyobrazić. Absolutnie, absolutnie. A potem jeszcze spada na jakiś blaszany dach i tak go wgniata trochę jak Major Kusanagi. No wiadomo, jesteśmy już go trochę mango zjebami pod tym kątem i to się wpisuje bardzo. Natomiast też dotyka trochę takiego problemu, co robić z lataczami, więc no. A o tym na pewno będziemy jeszcze rozmawiać, bo temat jest długi i głęboki. Fantazjować. A fantazjować to tym bardziej. Wracając do samego turnieju, byliśmy świadomi, że nie wszyscy mają tagi jeszcze, mamy dużo nowych graczy, natomiast było otwarte, pospolite ruszenie, jeżeli ktokolwiek czegokolwiek potrzebuje, to się pożyczy. I zadziałało. Nie wiem, chciałbyś trochę jeszcze o Starko powiedzieć, czy masz dość po tym turnieju?
Jebać Starko. Nie, no, tak na serio. Nie no, NA2 nie będę mówił za dużo. Są to takie śmieszne armie oferujące różne ciekawe połączenia, natomiast no, raczej nie oferują takiej synergii dużych frakcji. I często mają ograniczone możliwości. Są często takie dość, no mają jedno czy dwa rozwiązania, których należy się spodziewać, bo są zrobione naokoło tego, no i to. No i na tym turnieju to się bardzo nie sprawdziło. Trochę, czy ze względu na tagi? Nie. Czy ze względu na gęste stoły? Może. Znaczy, stoły mieliśmy Riotki bardzo gęsto. bardzo arowały i nie zrobiły nic. No, więc jakby... Czy jak... Może to dodam też dla nowych graczy, czym jest NA2. To mamy... Corvus Belli swego czasu stwierdziło, że jak ktoś ma jedną armię i chciałby zacząć drugą, ale nie chce zaczynać od zera, to może zrobić mix i na przykład mamy White Company, gdzie jest Pan Oceania i też są Chińczycy, mamy Starko to są nomadzi pomóż mi, Jezusie. Z generycznymi nazwami najemniczymi, odrobinką Ariadny, dosłownie jedną czy dwoma jednostkami z Islamu. Więc to, Flafowo Starko to jest korregidor, który poszedł na rynek prywatny i udaje, że nie jest korregidorem, a ktoś, kto go wynajmuje, też udaje, że nie wie, że to jest korregidor i wszyscy są zadowoleni. znaczy flafowo to wygląda naprawdę fajnie, jeżeli ktoś jest nowym graczem, chce od tego zacząć, jest dosyć, bym powiedział, grubo. Ale jak już ktoś ma ileś modeli i pobawi się dodatkowo, zawsze fajnie moim zdaniem. Natomiast to już jest z kompatybilnością, tak jak powiedział, jest różnie, chociaż na poprzednich drużynowych mistrzostwach Infinity akurat miałem przy okazji grać na White Company z Szwecji i z tego co pamiętam, oni bardzo wysoko zajęli, bo oni mieli właśnie White Company, mieli Torchlighta i może pamiętasz trzecią frakcję u chłopaków ze Jak Szwecji? graliśmy ze Szwecją? Tak. Gość, którym grałem, na pewno grał kombinatem. Nie wiem, czy to był kombinat, czy to był Onyx. Na pewno miał ekstrahów skaczących z multisnajperką. I chyba grał. Nie, to był chyba taki klasyczny kombinat na Harontydzie. Okej, no to i zajęli pierwsze miejsce, chłopaki wygrali, nie? Więc jakby powiedzieć, pilot też jest ważny, tak? Chociaż pilot nie zawsze uratuje Najważniejszy, wszystko. no dobra, no mówmy się, że jak jesteś dobrym graczem, to jakieś zawsze na mnie robiło największe wrażenie jakieś takie turnieje na TTS-ie, gdzie ludzie sobie losują rozpiski w ogóle z losowo dobranych jednostek i jedyne co mogą zrobić, to mogą je poustawiać w grupach. I tam faktycznie wychodziło, że jakieś takie ultraświatowe kozaki robiły tym wyniki, pomimo tego, że grał jakimś takim strasznym gównem. No i to robi wrażenie. No, nie no, da radę to zlepić, tak? Znaczy, czy ja bym to potrafił? Ja nie umiem. Ja też nie, więc to mnie jeszcze taka droga. Ja dopiero co nauczyłem się grać jedną frakcją na jednej rozpisce, grając z nią przez rok, jeżdżąc po całej Europie. No i to chyba jest dobry sposób, żeby zacząć w tą grę, nie? Uczysz się swojej armii przez pryzmat armii, którą znasz i którą jesteś w stanie zagrać w miarę szybko. Wiesz, na co masz odpowiedzi, na co nie masz odpowiedzi, poznajesz resztę gry. No, taka jest kolej rzeczy. Uczysz się swoich jednostek, potem uczysz się jednostek przeciwnika, potem jedziesz do innego miasta i tam też dostajesz jednostki, które w ogóle nie znasz. Ale przez to, że znasz misję, bo grałeś już misję, znasz swoją rozpiskę, bo też już ją grałeś, no to jakoś gdzieś sobie radzisz. Dokładnie. A w przyszłym tygodniu, w tym tygodniu, w soboty, mamy dużą delegację 6-osobową do Poznania na jednodniowy turniej, więc już się na to cieszymy. Pewnie też zrobimy małą relację z tego. Jak nasi widzowie zauważyliście, dzisiaj mam bardzo luźny temat i tak po prostu będziemy się starać w tą stronę iść. To mówiąc już o samych formatach i właśnie o tym, co powiedział Jezu, że widzimy inne mety, też fakt, że jeżeli cały czas będziemy grali na ITS-a, może nam się to znudzić. Teraz dam taką gwiazdkę do aktualnego tematu, bo ITS w zeszłym wrześniu pozamiatał, wywalił 80% misji, dodał całą resztę nowych i tak naprawdę... Ale to dał 10. Nagle jest 2 razy mniej misji niż było, nie? To jest fakt. Natomiast już nie ma
tego, że ktoś gra 20 lat w tą grę i zna te wszystkie misje na pamięć, bo mało grane, tak? To na pewno. A fakt, że ludzie po pół roku nie pamiętają, czym jest unmasking, czy inne misje, to też jest dosyć zabawne w porównaniu. Znaczy, to też jest, wydaje mi się, dobre, bo te misje później wracają i nagle są świeże. Okazuje się, że one po prostu są fajne, a też przez to, że ludzie mieli od nich przerwę, to nagle je odkrywają na nowo, się nimi cieszą. To fakt. I patrząc w ogóle z perspektywy, Infinity jest na tyle cięższym tematem do takich customowych misji, starych misji, że to, że coś jest z N4, to nie znaczy, że jest do kosza, tak jak na przykład w wielu innych systemach. Tak, to na pewno, natomiast to też jest taka jakość, do której Corvus Belli nas dopiero z czasem przyzwyczaiło. No, tam teraz mamy sezon co, 13, 14 ITS-a? 17. No, okej. Wiem, bo Ale właśnie mam na jeszcze były szafie takie- i też paka 17 i właśnie na niego spojrzałem. Okej, no właśnie. A był taki czas, kiedy ITS był oficjalnym systemem, ale to było tak, wystawiamy się na 12 cali i się zabijamy. I to jest to. Więc jakby, no teraz ITS faktycznie to są fajne misje. Classified Deck daje różne fajne opcje, no ale kiedyś nie było wcale wesoło. Ani ciekawie. Okej, no. Jeszcze tak może mieszając, zanim przejdziemy do innych formatów od ITS-u, to jeszcze z jednych z takiej perspektywy, którą my robiliśmy lokalnie, jak mamy ligę, robiliśmy ligę eskalacyjną. Taką dosyć luźną, bo nie trzeba było trzymać się wybranych jednostek. Natomiast już można było zacząć od 150, kolejna liga 200 i tak sobie dokupić do tych 350-400 punktów. Ja na tym skorzystałem, no, widziałem, że u nas ludzie też, chociaż tempo zakupów u naszych nowych graczy jest zaskakujące i to trzeba oddać. I fajnie, bo można było zacząć, jakby powiedzieć, nie bałeś się, że masz za mało jednostek, żeby zagrać 300, tak? Więc dopiero w trzeciej, w czwartej rundzie ligi musiałeś mieć te 300 do wystawienia. A też te nasze rundy wtedy były odpowiednio rozciągnięte, więc no, to były bardzo komfortowe warunki dla nowych graczy, żeby sobie uczyć się powoli zasad, uczyć się swoich figurek pojedynczych ze startera, później do nich powoli dokupywać nowe jednostki i uczyć się gry. Tak, albo na przykład po prostu dla starszych zacząć kolejną armię, albo wyjąć tą armię, która leżała u nich w szafie I pomalować. i pomalować. A mamy coraz więcej pomalowanych figurek, między innymi, właśnie z ciekawostek mamy w lidze konkurs malarski. W związku z tym, że mamy wyjadaczy malowania, stwierdziliśmy, że zrobimy losowanie, co jest trochę bardziej uczciwe i, jakby powiedzieć, może nieuczciwe. Zachęca więcej ludzi do wzięcia udziału. I w tej obecnej lidze jest tak, że można pomalować 5 figurek i każda pomalowana figurka do końca ligi to będzie los, w losowaniu, które odbędzie się na sam koniec ligi, a do wygrania będzie mieć anakondę. Wracając do formatów może, bo dzisiaj mamy bardzo chaotyczny odcinek, zaczynamy gdzie szło dalej. Opowiedziałbyś nam trochę o, nie wiem, może zacznijmy od Boarding Action. Przelecieć po prostu po formatach jakby innych? Jasne, to może zróbmy, na razie przejdziemy, potem krótko opowiemy. Znaczy, bo trzeba też pamiętać, że sam ITS z czasem zaczął oficjalnie oferować różne tryby rozgrywki. Jakby samo wachlowanie punktami to jest jeden z modyfikatorów. Wiadomo, że można w tą grę zagrać na 150 punktów. W starterach często są dodawane takie jakby plakaciki, które są matami i które się tak nadają na takie 150, może 200 punktów w sam raz, żeby nauczyć się gry ze znajomym. W takiej właśnie podstawowa mechanika interaktowania figurką z terenami. Jest to świetny punkt, żeby zacząć, albo po prostu sobie casualowo z kimś pograć. Poza jakby ilością punktów mamy też możliwość odpalania nawet oficjalnej armii różnych modyfikatorów, takich jak najemnicy, czy co tam jeszcze takiego jest poza dynamikami. Można grać na specopsie. Są specjalne misje Direct Action Jeszcze była opcja na przykład jakiegoś stealth, że dodawało stealtha.
To zależało już od ITS Nie wiem. paka. To było w poprzednim, w 16 w sezonie, z tego co pamiętam. Każdy sezon ITS-a wprowadza jakieś swoje modyfikatory. Tam parę sezonów wcześniej każdy dostawał darmowy motor. Wszystkie motory dostawały nagle mimetyzm. Można było też im wybierać, czy są impetne, czy nie. Także te rzeczy się dzieją. Montowanie specopsa było swego czasu bardzo modne. Z czasem ludzie po prostu zrezygnowali, bo pojawiały się 2-3 typy specopsa w każdej armii i ludzie stwierdzili, że to jest po prostu trochę nudne i zabija unikalność charakterów armii. No i jest jeszcze modyfikator Reinforcements, który póki co jest trochę niedopracowany. Więc jakby gra się na nim niewdzięcznie. Było parę turniejów, ale raczej nie przyjął się z otwartością graczy. Natomiast bardzo ciekawym jest oficjalny Classified Deck teraz do aktualnego sezonu, czy aktualnych sezonów, który pozwala nam generować sobie misje. Jest to cały czas ITS. Nazywa się Resilient Operations. Losujemy tam sposób wystawienia, cele, które gramy oraz modyfikatory, tak jak na przykład Noc czy Sztorm. Jest to silne zapożyczenie z Jamsów, czyli jednego z fanowskich systemów, które Corvus Belli zrobił, ale zrobili to fajnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że chyba Jamsy już nie mają wsparcia. Miło, że Corvus Belli wyciągnęło wnioski i wprowadziło to. Graliśmy parę turniejów na Resilient Operations. Wydaje mi się, że w Niemczech 1 czy 2 misje są po prostu zmontowane z tych kart. Tylko po prostu założenie jest takie, że to jest jakby organizator losuje je i to wszystko jest spisane jeszcze przed samym turniejem. W odróżnieniu od tego, że te karty można też losować na bieżąco. Na ostatnim No to jeżeli chodzi tego o nie ITS-a. było. Jak To coś. Furora temu, czy dwa temu. Znaczy Albo na Deutsche Masterschaft, no nie wiem. Może. Znaczy ja przyznam, bez bicia jeszcze nie miałem okazji grać w ten format. W sumie można kiedyś spróbować. Można. Wszystko można, wiadomo. Dokładnie. To jeżeli chodzi o aktualnego ITS-a. I teraz naprawdę jest bogaty, naprawdę jest ciekawy. Zaczęło się od tego, że zrobili, że specjaliści są ważni, bo kiedyś w ogóle byli po nic. Także tylko specjaliści mogą robić misje, a teraz już nagle aktualne classified cardy, które na przykład trzeba zrobić albo weteran trupem, albo medium infantry. Nagle to wszystko ma znaczenie. Kiedyś nie miało, więc to jest bardzo fajny kierunek i wyciąganie wniosków z Corvus Belli. Miło się na to patrzy, miło się uczestniczy w tej grze. Fanowskie systemy? Jasne, przejdźmy do tego. To co, Boarding Action? Także co? Boarding Action. Chyba jeden z ulubionych fanowskich formatów Trójmiasta do pewnego momentu. Teraz mamy dość duży odpływ od grania w fanowskich formatach, ale to trochę dlatego, że mieliśmy rotację ludzi. Natomiast Boarding Action to bardzo przyjemny, fanowy i szybki format. Przede wszystkim gramy na 150 punktów. Z czasem zrobiliśmy sobie house rule, że do tego jeszcze jest ograniczenie do jednej combat grupy, bo można robić strasznie gięte i nieprzyjemne rozpy, jeżeli nie ma ograniczenia combat grup. A kiedyś w ogóle nie było, nawet ograniczenia do 15 modeli. I gra się na kartce papieru plus minus. Jest wydruk planszy, na której są korytarze i pomieszczenia. Plansza ma mniej więcej metr na metr i chodzi się po korytarzach 2D. Ograniczenie jest takie, że można wystawiać tylko sylwetki 2 albo 1, jako tako, że się dzieje to w jakiejś bazie i tam tylko po prostu postacie ludzkie się mieszczą. Misje są specjalnie skrojone do tych map. Są przycięte takie umiejętności jak infiltrację, forward deployment, czy airborne deployment, czy impersonacja. Gierkę można spokojnie zamknąć w godzinę, półtorej, więc standardowo jak mieliśmy lokalny turniej, grało się 4 gry w jednego dnia. Bardzo przyjemny format. Czasami jeszcze dochodził modyfikator, że gramy na 0 SWC. To sprawiało, że wszyscy nagle wyskakiwali z MK12, Marksmanship riflami albo jakimiś bohaterami, którzy są niesamowici, bo kosztują 0 SWC, a mają ciężką broń, albo nawet dodają SWC-ka. Maximus na przykład pasuje w Vanilli w Panoceanii, tylko Maximus akurat jest za dużo do tego niestety. Maximus jest świnią, on tam się nie zmieści. To tak, Natomiast ale przy 0 SVC jest dosyć przegięty. Tak. Czy Ajax strzelający z kombiaczem. No ale wiadomo.
Każdy nagle zaczyna kombinować w armii, szuka profili, które nagle pasują do takich egzotycznych misji, żeby robiły coś dziwnego. Zwłaszcza, że tam w pewnym momencie chyba też najdłuższy przestrzał w korytarzu miał nieco ponad 24 cale, więc też każde HMG już trochę się marynowało ze względu na zasięgi. Także boarding action, bardzo fajny format. Oczywiście jamsy. Na jamsach Ja już bym to rzucił aktualne do boarding action, bo jak wszedłem w Infinity, to drugi turniej w Trójmieście właśnie był boarding action. I tutaj, Okay. Jak wrażenia? no właśnie dodam tą łyżkę ciekciu, bo jestem nowym graczem, uczę się formatu, uczę się jak grają jednostki i nagle mam mapę 2D, bo mamy te korytarze, tak? I nagle wszystkie inne jednostki nasze działają i nagle okazuje się, że wszystko, czego się nauczyłem, idzie trochę, jakby powiedzieć, tutaj nie działa, tak? Inaczej się poruszasz, inaczej patrzysz, inaczej myślisz. I miałem takie dosyć duże zderzenie z rzeczywistością na start, że to jest inna gra pod wieloma względami. I tu warto balansować właśnie to, żeby na przykład przy nowych graczach lepiej, albo pokazać im wcześniej przed turniejem, jak to wygląda. Ale to już taka nauka na przyszłość. Albo trochę też gdzieś to poćwiczyć, bo już przyjście na turniej i zobaczenie tego na żywo było dla mnie szokiem. Gdzie ja siedzę przygotowany tutaj, tu będę mógł sobie położyć się, tu będę miał jakąś wieżę snajperską, tu coś, a nagle tutaj okazuje się, że to nic z tego nie istnieje, a do tego jak ktoś ma Explosion CC, to po prostu przebiega przez ściany jak taki duży ludzik z dzbanek czerwony w amerykańskich reklamach, nie? Taki na przykład Musashi. Nie wiem, czy kojarzysz to. Fajnie rzucę. Czy on jest czerwony? To jest taki winogronowy napój. On chyba jest taki fioletowy bardziej. Ale świetnie rozumiem. To jest w ogóle bardzo wartościowy metakomentarz, bo okej, jakby rozmawiamy o fanowskich formatach z perspektywy graczy, którzy już też tam zagrali i też jakby tak derby, to był trochę takie odświeżenie palety, chwila odpoczynku od metowego grania na 300, nie? Tak najbardziej. Ale nie był to taki szok, jakby na przykład teraz pokazać im boarding action, tak? Nie, oczywiście. 350 punktów można potraktować jako bierzesz swoją normalną rospę i wymieniasz Warcora na coś za 53 punkty. Dokładnie. Albo okolicy tego i to jest twoja rospa. I misje do tego są ITS-owe, tylko te z gatunku prostszych. Na pewno wachlowanie formatami, tak jak dla starych, zmęczonych graczy jest czymś wartościowym, żeby sobie trochę odpoczęli i jednocześnie nie skończyli z Infinity i nie poszli szukać czegoś ciekawszego do innych systemów. To minus jest taki, że dla nowych graczy to jest nieustający chaos. I trochę, na przykład kiedy ja zaczynałem grać w Infinity, to trochę tak wyglądało. Mieliśmy starą, bardzo silną ekipę, która się świetnie bawiła w fanowskie formaty. Robiła to bardzo dobrze, mieli świetny klimat, ale też zaczynali grać w Infinity w czasach, kiedy ITS był nudny i przykry. Więc nic dziwnego, że weszli w fanowskie formaty. I byli w nie okopani, ale też trudno powiedzieć, że mieliśmy jakąś metę. Po prostu co turniej to było zupełnie coś innego. I tak jak robienie za każdym razem rozpiski od zera z jednostek czy z ulubionych figurek miało swój urok, to nie mogę powiedzieć, że to wpływało pozytywnie na jakiekolwiek ogranie. I teraz zacząć się rzucić ten wir, to było grube. I pewnie też był problem to, że jak chciałeś jechać na dwudniówkę, to na tych dwudniówce jednak był i ten ITS. Tak, wiadomo, ITS to oficjalny system, i gra się raczej na 300, a nawet jeżeli nie, to masz grane pewne archetypy, pewne rzeczy, które działają i misje, które się powtarzają, bo przez długi czas wszyscy grali suple na przykład. A tutaj w fanowskich formatach znasz mechanikę ogólnie, wiesz niektóre figurki, ale to. I co? W Jamsa miałem okazję raz zagrać, dlatego też pozwolę, że tak wiesz. Idziemy do Jamsa, bo mi zdaje się, że już tutaj poruszyliśmy ten temat do końca. Chyba, że chcesz coś dodać. Nie. Znaczy, o ogólnym balansie, chyba teraz po naszym turnieju z tagami, jeden z naszych nowych graczy tam ci zwrócił uwagę, że to jednak było coś innego i tam tak jak się uczy grania na 300, to nagle coś zupełnie innego. Czy jednostki, jednostki, które w mecie są rzadziej widoczne, tak? Natomiast
No, zobaczył je, tak? Potem będzie zmiana, nie wiem, awatar potanieje znowu o 3 punkty i będzie w każdej rozpisce CA, to już będzie wiedział, czym jest awatar, tak? No to jest też kwestia takiego trochę sajdowania się na lokalne środowisko. No jakby to wszystko zależy od tego, na jak głęboką wodę chcesz się rzucać, ucząc się nowych rzeczy. Dlatego jestem Wiadomo. bardzo ciekawy, jak pojedziemy do Poznania, co tam zobaczę, nie? Co zobaczą nasi młodzi, którzy się całkiem, gremialnie zgłosili na ten wyjazd, co jest super. Tak, mamy trzy osoby, które grają poniżej roku w grę, jadą z nami. Wyruszamy o 5 rano, wracamy o 19 i to będzie... Na pewno zrobimy z tego przynajmniej część odcinka kolejnego. Zajebisty plan, mega szacun dla tych gości, chętnie bym się podczepił, ale niestety nie mogę, będę wtedy we Wrocku. Ale będę trzymał Ale kciuki. obstawiam, że to nie będzie ostatni wyjazd. Dobrze, może przejdźmy sobie do jamsów. Jamsy. No, generujemy wszystko z kart. Jamsy składają się z 3 deków, które trzeba sobie wydrukować. Natomiast system jest, no wszystkie fanowskie systemy są za darmo i wszystkie zasady do Infinity zawsze są za darmo, więc kolejny plus dla systemu. W Jamsach co? Mam jeden deck, którym losujemy sobie misję, drugi deck, którym losujemy sobie warunki gry, czyli deployment, modyfikatory takie jak, nie wiem, sztorm, noc, jakieś Zakłócenia z głowy coś było, już nie nie? powiem. Chyba jakieś zakłócenia. Mogło być zasada, która na przykład przecina maksymalny zasięg, albo wszystko jest jungle terrainem, albo wszystko jest low visibility zone. I robiąc na to rozpiski, no trzeba było się przygotować na to, że można spotkać cokolwiek, co tym bardziej jakby propsowało robienie takich okrągłych wyposażonych wszystko. A trzeci deck był jakby takimi nerfami i buffami, które można było sobie zrobić. Czyli na przykład postawiłem przesunięcie jakiejś jednostki, czy wrzucenie jednostki w Suppressive Fire, zanim to było w ITS-ie w ogóle możliwe. Plus do tego całkiem ciekawe misje, które część została skopiowane przez Corvusów, inne cały czas nie. Z takich ciekawszych na przykład zabić kogoś na oczach jego HVTK. I specjalnie tutaj Chief Ewaki, żeby zaprowadzić tego cywila za rączkę na jakieś miejsce kaźni. No, ciekawe były rzeczy. Przez to, że były trochę bardziej skomplikowane, Jamsy się grało 4 tury, co też sprawiało, że turnieje trwały dłużej. Trzeba byłoby to wziąć pod uwagę. Ja teraz myślę tym, że o trochę psychice człowieka, który wymyśli zasadę, że weźmiesz HVTK i pokażesz jak zabijasz kogoś. Ja chyba muszę odkopać te zasady, przeglądać je, bo to trochę dosyć ciekawie brzmi o fanach. To był IJW swego czasu, oficjalny chyba przedstawiciel Corvus Belli na Wielką Brytanię, jeden z takich bardziej udzielających się ludzi w ogóle w community, więc No, to by... Nie, ja chyba gdzieś poszukam. Jeżeli są gdzieś dostępne te jamsy na forach, na których nie trzeba mieć konta wcześniej. Znajdę może coś chwilę. Zaintrygowałeś mnie. Czytałem jamsy, mam wydrukowane te karty, brałem udział raz w turnieju na jamsach. Przyznam, że jakoś nie zachęciło mnie jako nowego. A to też jak mówimy o tym takim zamieszaniu, że ja dopiero zaczkuję, a wszyscy wokół mnie biegali, nie? Tak, ale też umówmy się, że jakby Infinity jest grą, gdzie musisz się uczyć naprawdę i przyswajać dużo zasad. I wprowadzając fanowski system, najlepiej jest ludzi wprowadzić tak sukcesywnie, czy jakoś tak zrobić coś na kształt jakiejś mini prelekcji. No to akurat trafiłeś tak, że to było tak, że dobra, to teraz jamsy napierdalamy. Tak, I weź się zorientuj w ogóle, co robimy. A więc nie dziwię się, że się nie bawiłeś za dobrze. Ale to też kwestia, jak lokalne community traktuje swoich graczy, jak właśnie młodych się wprowadza w jakieś trudniejsze tematy. To wszystko można podać przystępnie, można po prostu mieć wyjebane. Znaczy idziemy w dobrą stronę, chociaż tyle. Nie no, ja muszę jeszcze raz z chęcią spróbował. Zobaczymy w najbliższym czasie, jak to będzie wyglądało. Na pewno, zapraszamy słuchaczy, jeżeli ktoś może, to najbliższy turniej w Trójmieście odbędzie się w Krolmie 5 lipca.
tam będziemy mieli te 300 ITS-owe, zwykłe, standardowe, jako taki pokaz i zachęcamy ludzi z innych miast, żeby nas przyjechali. Zapraszamy. A co do samego Jamsa, no tak jak powiedziałeś, fajnie by było, jakby na przykład ktoś wcześniej powiedział: ej Gordon, chodź zagramy te Jamsy, bo ty jeszcze nie grałeś, nie? Ja byłem rzucony na głęboką wodę. Akurat grałem wcześniej w inne bitewniaki, więc nie był to dla mnie jakiś tam nie wiadomo jaki koszmar, ale tych gier też super miło nie wspominam, bo nagle wszyscy znają te zasady poza mną. No ale na przykład u mnie w serduszku cały czas bliskie jest Boarding Action. Na pewno chciałbym, żebyśmy kiedyś zagrali w Infinity Boarding Action u nas w Trójmieście. Natomiast no na pewno trzeba będzie to poprzedzić na przykład takim luźnym graniem pod tym, że i na Ujeścisku, i w Maginarium się odpali parę jakichś takich luźnych gierek, gdzie po prostu osoby, które wiedzą jak to grać, będą tam tutorować i pokażą o co chodzi. Jak Tak. składać rozpy, jak wyglądają misje, tak żeby każdy sobie albo zagrał, albo chociaż na to popatrzył i mógł sobie wyciągnąć jakieś swoje wnioski, zanim zrobi rozpę i przyjdzie na turniej. W pełni się z tym zgadzam. Zobaczymy. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Na razie już jedziemy tutaj, będziemy też tam. Trochę to są też przygotowania do Interplanetaria, bo naprawdę spora ekipa w tym roku jedzie z Polski. Większa niż w zeszłym. Dzieje się. Idziemy w dobrą stronę. Czekaj, bo mówiliśmy o Boarding Action, mówiliśmy o Jamsach. Jest jakiś jeszcze taki duży... Znaczy, no ja dalej mówię o Jamsach, tylko mi przerwałeś. Dobra, to wracamy do Jamsów. Dobra, masz rację. No, w Jamsach też ważne było to, że w odróżnieniu od ITS-a można było robić obiektywy niespecjalistami. To sprawiało, że no okej, specjaliści mogli mieć jakieś bonusy, ale raczej się robiło zabijającą rozpiskę, która była w stanie zabijać na najróżniejsze sposoby, czy w jakimś tam low visibility zone, czy w trudnym terenie, czy w czymś tam. To oceniam raczej trochę na minus. Fajnie jest mieć specjalistów. To też jakby pokazuje, że niektóre armie mają takich specjalistów, których trzeba przy okazji zaopiekować, albo takich, którzy mają gości, którzy fajnie walczą i przy okazji są specjalistami. Także no kwestia Jamsów. No i też to, co jest w Resilient Operations w ITS-ie skopiowane, czyli niezależnie od tego, jaką mamy misję, przynosimy swoje znaczniki celów, które zawsze się wystawia. W Jamsach to chyba były tam 2 czy 3 konsole, coś, co było flagą, co było fajną mechaniką, można było sobie nią jakby i się z niej przeładować, bo miała zintegrowane buty i jednocześnie powiększała nam deployment, więc można było jej używać agresywnie. Z drugiej strony niektóre z obiektywów miały z nią związek, więc niekoniecznie chcieliśmy z tego korzystać. I cywile. No i w Resilient Operations jest bardzo podobnie. Też są jakby chyba beacony i konsole. No i to są jakby takie neutralne rzeczy, które i tak rozstawiamy na mapie i przeciwnik albo będzie na nie grał, albo nie. W Jamsach jeszcze wszystko było do zniszczenia. Jeszcze nikt się nie bawił, że antimateria działa tylko w CC, więc standardowo można było wystawiać znaczniki blisko siebie, sugerując przeciwnikowi, że totalnie będziemy na nie grać, a potem jak on próbował robić to denia i ukrywał tam jakichś ziomków, to wysadzało wszystko z miski. Takie szalone, niezbalansowane rzeczy. A to wtedy schodziły tylko te rzeczy od misji, czy na przykład teren też wokół? Tylko tereny miały statystyki, które można było niszczyć. Miały strukturę i inne rzeczy. Okej, czy na przykład była wieża snajperska, to mogłeś walnąć z miski i ją rozwalić? Nie. Przychodziłeś, okay. Wystawiałeś 3 konsole. Aha, dobra, mówimy o konsolach. Dobra, okej, dobra. I możemy rozwalić konsolę, dobra. Tak. Więc nawet jeżeli graliście na te same obiektywy, ale na przykład wiedziałeś, że nie jesteś w stanie nawet ich kontestować, zawsze je można było zniszczyć. Chyba natomiast na coś tu takiego. też... A to w ITS też były coś takiego, nie? Było jakieś niszczenie... W ITS-ie 15 było niszczenie chyba anten. Było, tylko tam chodziło o to, że no ty niszczysz moją, ja niszczę twoją, więc to było takie, a to jeszcze inne, dobra. Nie było raczej opcji zniszczenia czegoś, co jest wspólne, przez to, że ja nie jestem w stanie tego, wiesz, jakby deny przez zniszczenie. Nie, no to brzmi fajnie jakby do tego wrócili, nie? Może jest czas na to są. Wiesz co, fajnie jakby do tego wrócili, ale no tak samo jak tam w ITS-ie, znaczy nie w ITS-ie, tylko w N2 można było hakować okna, jeżeli miałeś teren z opuszczonymi żaluzjami, to mogłeś
programem hakerskim sprawi, że drzwi będą zamknięte i ktoś musi je zniszczyć, bo nie może przez nie przejść. To troszkę jest super, ale jest to skręt w kierunku grania takiego narracyjno-RPG-owego. W Jamsach skutkowało to tym, że grałeś 4 tury i był na to czas. Mhm. No w ITS-ie, gdzie grasz 3 tury, no trochę, no kiedy? Nie, no to okej. Nie masz okazji, żeby składać spotlighty pod guided, a co dopiero jeszcze w ogóle hakowanie jakichś główien, czy niszczenie przedmiotów. Wiesz, ale jakby powiedzieć fakt, że mogę kliknąć konsolę i ją potem zniszczyć, żeby przeciwnik tego nie zrobił, jakby miał jakiś koszt rozkazowy, jest ciekawe, tak? Na tej zasadzie. W sensie już nie kombinujmy aż w takie Tak, oczywiście. przechodzenie gdzieś, hakowanie. Tutaj się w pełni zgodzę, że na przykład 4 rundy to już jest dużo, tak? Dzisiaj mamy to, że 2,5 godziny, to tak jest ciężko, czy często się skończyć w 2,5 godziny. 2,5 godziny to jest komfort. No wiem, po 2 godzinach na Interplanetarium już się nauczyłem, że to jest komfort, ale czasami dalej masz grę, która trwa dłużej. To prawda, no ale to wszystko wynika z jakiegoś podejmowania decyzji. Jakby im więcej wątpliwości masz co do tego, co chcesz zrobić, no tym dłużej to trwa. Niektóre rzeczy, jak już znasz swoją rozpiskę, są raczej przemyślane. To są takie rzeczy, które powtarzasz, chyba że naprawdę na stole się dzieje coś dziwnego. Tak, chyba, że cię zaszachowali, nie masz umysłu, wtedy już naprawdę zaczynasz kombinować i to ty przedłużasz. Nie, to Tylko, że jesteś zaszachowany, to się często wiąże z tym, że że jest szybciej, tak, bo jesteś tak zaszachowany, że opcji jest bardzo mało. Z twojego drzewa decyzyjnego robi się kijek. no, to też prawda. Znaczy 2 godziny to jest za mało, 2,15 jest tak w okolicach ok, 2,30 jak mamy nowych graczy, jest moim zdaniem już tak. Więcej już nie warto. Bo trzeba skończyć ten turniej w ciągu dnia. Nie, oczywiście, no ale turniej Tak. to turniej, musi rządzić swoimi prawami. Na casualowo gierkę w Infinity możesz grać dowolną ilość czasu. No. Nie, ale wiem, że jak tak mówisz z tym przynoszeniem do tego cywila, tutaj z tym niszczeniem. Nie wiem, jest coś, co jeszcze ci tak wpadło w pamięć? Odnośnie Zasad- Jamsów? Nie, no. odnośnie Jamsów to właściwie tyle. Przypomniałem sobie tylko odnośnie tego niszczenia obiektywów, że jednym z integralnych i ciekawszych aspektów grania Boarding Action jest to, że tam też można robić dziury w ścianach i niszczyć drzwi, co jest bardzo ważne i co sprawia, że mapa ma jakiś kształt, ale jak na przykład pojawi się taki Musashi z martial artsami i explosive combat weaponem, to on nagle po prostu idzie przez ścianę, co też jest takie całkiem śmieszne i może kogoś bardzo mocno zaskoczyć i nagle po prostu trzeba mieć sporo znaczników do oznaczania, że to już nie ma ściany, to jest dziura w twarzy ale- człowieka. A twoje chimery chyba też są dosyć dobre, nie? Nomadzkie. One są takie good enough. Nie są dobre, są ok. Muszę zobaczyć, co ma w Chińczykach Explosive. CC Weapon. W Invincible'ach chyba nic. Beast Hunter na pewno. Wystarczy, że masz na charge. Fakt, że on się A. skończył, ale znam, że zrobić jedną dziurę w ścianie czy dwie wystarczy. A nie, no to fakt. Tylko to już nie jest takie... Czy Bishi nie napierdala Anime. jakimś eksplozywem? Nie, normal plus EM. Niestety. A, okej. No to Fajne na tagi. jest taka fajna. Nie, no... A normal plus EM bardzo fajnie wydziałało na latacze. Tak. To na pewno. Wracając. Nie, no ja pamiętam, że Perzan wyjął tego Musashiego i on po prostu przebiegł przez wszystkie ściany, olewając Tak to całą działa. mapę. Tak, to było fajne. Na pewno bym poszukał, ale te modele są i nawet Japończycy są OP frakcją, bo zmieniliśmy trochę metę i trochę podejście. To ja jeszcze może trochę dodam, bo mieliśmy to właśnie w Karpatkach, mieliśmy okazję zagrać kampanię Paradiso, dzięki Czcionowi, który to jakoś wszystko ogarniał i to też było ciekawe, bo ja pierwszy raz się zetknąłem z kampanią, po drugie był podział, że dane misje grają odpowiedni ludzie, w sensie zależnie od rankingu, kto z kim wygra, kto tam wygląda. Spec Ops był ciekawy, chociaż jakoś dla mnie zmienianie jednostce statystyk było takie okej, ponieważ ja mam to, że ja często to zapamiętuję i potem po prostu jak tworzę frakcję zacząłem szukać, a dlaczego tam ktoś nie ma mimetyzmu, tak? Ale to jest akurat moje prywatne zdanie. Za to fakt, że na przykład mogliśmy zwiększać sobie za punkty za każdą misję ilość punktów w rozpisce i na przykład ja mogę skoczyć na 340, był super. I nagle więcej wchodzi. 340? Tak, bo można rozwinąć 4 razy jedno drzewko i na przykład wtedy masz 340, albo możesz pójść w inną stronę Dobra.
I możesz Jasne, jasne. wydać expa i na przykład wszyscy mają Warhorse'a, czyli nagle, nie wiem, grasz stalową falangą, ale We Are Monkey, Mhm, bo mhm. wszyscy mają Warhorse'a, tak? Był to dwudniowy event, było bardzo fajnie i co prawda zagrałem 2 gry, bo była tak ładna pogoda, że stwierdziłem, że się przejdę z żoną, natomiast widziałem po chłopakach, że tego i że siadło. A, no nie tylko chłopaka, bo z nami jeszcze była Patrycja od masła, więc też było rozmaicie w scenie. Był różny poziom, bo mieliśmy też nowych graczy. Było to coś fajnego, też był to inny format, tak? Zaczęliśmy od 300, ale można było tam pokombinować, zrobić rzeczy, które normalnie się nie robi. No i misje Nie, no też były jasne. specjalne. Narracyjna eskalacja. A propos eskalacji, a propos ciekawych misji narracyjnych, nagrywamy to w poniedziałek 18 maja, a jutro 19 będzie premiera kampanii narracyjnej związanej z Ruby Monday. Jestem bardzo ciekaw, co tam zobaczymy. Tak. No. Zwłaszcza, że z tego co wiem, to wyniki tej kampanii mają wpłynąć na balans gry, czy jakieś faktycznie rzeczy, które będą na nas wpływać, na nas, nasze jednostki i takie inne. Dokładnie, więc jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie. Już nasi widzowie pewnie to wszystko wiedzą. Gdy tego słuchają, my zobaczymy. I na pewno też gdzieś jakiś fragment o tym będziemy się wypowiadać. Okej, czyli tak, mieliśmy narracyjny, mieliśmy jamsy, mieliśmy boarding action. Czy jeszcze coś mamy w zanadrzu z takich rzeczy? O, oczywiście, że tak. Nawiązując na przykład do kampanii Paradiso, jest cały czas bardzo fajny format fanowski, który się nazywa Mercenaries. Jest to założenie, że gra jest bardzo narracyjna, gra się na mało figurek na specjalnych, mniejszych planszach. W zależności od tego, czy chcesz mieć taki naprawdę elitarny oddział, masz chyba 3-4 figurki. Jeżeli masz większą grupę, to jest bardziej 6 czy 7 i ma się oddział najemników, którzy są jednostkami z frakcji Infinity. Nie można wybierać modeli, które kosztują SWC-ki. Założenie, że w naszej kompanii najmniejszej jest takie, że wybieramy sobie 2 sektorale i możemy z niego łączyć figurki. Swego czasu zagraliśmy chyba nawet z 2 ligi tego w Trójmieście. Natomiast założenie jest takie, że gra ewoluuje przez cały czas. Nasze jednostki zdobywają sprzęt, doświadczenie, rozwijają się, są ranione, giną. Natomiast w odróżnieniu chyba od kampanii Paradiso, w najemnikach chodzi o to, żeby maksymalnie szybko i efektywnie rozwijać sobie postacie i połączyć je w jakieś takie bardzo niespotykane i mało zbalansowane kombinacje umiejętności, gdzie na przykład Berpot na motorze w ciężkim pancerzu z mimetyzmem -6, który zaczyna w Hidden Deploymencie, to jest jedna z takich opcji. Więc jakby już wybierając frakcje, ludzie planują sobie jakieś takie szalone kompozycje, no i starają się do nich dojść, a potem tak naprawdę zestawiają swoje pomysły z pomysłami innych najemników. No i chodzą z tego szalone rzeczy. W pewnym momencie w czasie COVID-a wkręcił się od nas do tego Peżan. Nam te 2 ligi, coś tam pograliśmy, ale w Trójmieście aż tak bardzo to nie ruszyło, natomiast okazało się, że na TTS-ie jest to bardzo popularny format. Peżan wkręcił się i chyba uczestniczy od tamtej pory w każdej lidze, która jest grana. Wkręcił się w to na tyle, że z aktywnego gracza dołączył do organizatorów. W pewnym momencie był chyba jednym z głównych organizatorów, który nadawał tej grze i temu fanowskiemu formatowi kształt, a teraz jest już takim godfatherem, do którego przychodzą z gotowymi rozwiązaniami i proszą o błogosławieństwo i on mówi, czy to jest godne formatu, czy nie. Więc jakby jest to żyjący format, na pewno ma fajne wsparcie, ma w ogóle osobną stronę internetową, ma bardzo duże wsparcie, jeżeli chodzi o jakieś tam tabelki, interaktywne PDF-y, żeby sobie wklepywać rozwinięcia, tabelki rozwinięć, sklepików, opcji, plus pełne wsparcie w TTS-ie, gdzie też są specjalne mapy pod Mercenaries. Także jeżeli ktoś ma mało Infinity, lubi grać na TTS-ie, no to w Mercenaries grają non-stop. Znaczy, ja pamiętam, jak Perzan opowiadał, że był
nie wiem, która jednostka, jakiś niedźwiedź, co zwiększali mu fizykala, że miał 18, a w związku z tym, że miał te toporki do rzucania, to miał odpowiedni ballistic skilla w pH na 18. A Ciekawe no, kombinacje. znaczy 18 to jest mało. Ja tam słyszałem, że tam w pewnym momencie jesteś w stanie wykręcić naprawdę pewne cechy powyżej 20. Okej, kosztuje się to dużo i jest to one trick pony, ale jak ktoś da się złapać, to jest śmiesznie. No, znaczy ja po prostu też nie miałem okazji nigdy zagrać i bardziej o tym słyszałem. Natomiast widzę, dlaczego to siadło bardziej na TTS-ie, ponieważ to są takie gry z trzema jednostkami, są dosyć szybkie. Jakbym miał się z tobą umówić i miał być to, gramy dzisiaj ligę, gramy Mercenaries, to chyba byśmy jeszcze zagrali potem normalną grę. Pewnie tak, no, albo po prostu, albo się umówić parę osób i od razu A, gramy tak. takie rozrywki. No, to też jest No, opcja. to zależy od community. Dokładnie. No, to community żyje online, więc na pewno warto, jak ktoś jest zainteresowany, to spróbować. Tak, jak najbardziej. Co tam potem jeszcze? Mamy 20x20, jeden też ze starych formatów, który gdzieś w czasach Jamsów powstał. Założenie jest takie, że rzucamy 2 razy K20. Czy to był ogon? Tak, to jest ogon. A, pokażę kota. Rzucamy 2 razy K. No, zawsze dobry content. Dokładnie. Rzucamy 2 razy K20. Jedna K20 to jest główna misja, druga K20 to jest misja poboczna. Te misje nie są skomplikowane, zasady na PDF-ie są skrótowe, ale jest to taki nieprzekombinowany format, żeby ustawić się na granie w Infinity i sobie coś tam po prostu polosować. Jeżeli właśnie ktoś nie lubi umawiać się na konkretne misje z ITS-u 20x20, no to jest takie dobre po prostu. A w czasach, kiedy ITS był kiepski, to było świetne. Ale tutaj więcej chyba nie ma nic do dodania. Na pewno ktoś zna ten format dobrze, wie, że tam jest pełno niuansów, ale sam nie miałem zbyt dużo doświadczenia, więc nie będę się popisywał. Znaczy, też można jako fanerski format uznać, że po prostu można tworzyć misje inspirowane ITS-em i resztą i to też dodawać i jak powiecie, za to też błogosławieństwo od Korwusów, bo na każdym dużym turnieju, który jest wraca satelita, można mieć jedną misję fanowską i jest tym wszystko, wszyscy są z tym jak najbardziej okej. Mało, że okej, ale dwie chyba jedne z bardziej lubianych, czy nawet trzy z jedne z bardziej lubianych misji powstały jako fanowskie, czyli Unmasking, Frostbite i Mindwipe. To wszystko wymyślili fani i zaproponowali. I to na tyle się skodyfikowało w community, że trafiło do oficjalnego ITS-a. A to tego nie wiedziałem, to dosyć ciekawe. No, and more you know. A lubię wszystkie te Wydaje mi misje. się, wydaje mi się, że wszystkie takie trochę bardziej przekombinowane. One zaczynały jakieś takie narracyjne eksperymenty i po prostu super zadziałały, a takie prostsze rzeczy z ITS-a, no to Corvus Belli wymyślało, bo nie do końca chcieli aż tak jechać z tematem. Znaczy To tyle w temacie. Znaczy ja pamiętam, że na pierwszych mistrzostwach polskich, na których byłem w Warszawie, była misja, gdzie było 9 konsol. To była fanowska. No, I trzeba było chyba nie. kliknąć. Tak, To nie jest fanowska? tak. Znaczy ja wiem, Wydaje mi się, że to tic-tac-toe i to jest normalna misja. Znaczy dla mnie to była fanowska misja, bo jej nie widziałem na oczy. Wydaje mi się, że właśnie taka misja, że masz 9 konsol i tam zapieprzasz między nimi, jedna jest wyłączona albo i nie, i albo je musisz włączyć, albo musisz z nich ułożyć kreskę. To chyba w ITS-ie była, nie wiem, od zawsze, tylko się różnie nazywały. Ale możliwe, że... Albo to była wariacja na że- temat. Też możliwe. Musiał po prostu zerknąć, albo sprawdzić trzcionalek, czy to była za misja. Natomiast było dla mnie zaskoczeniem, bo jednak jestem przyzwyczajony bardziej do tego, co jest w ITS-ach i to, co gramy lokalnie i tego pierwszy raz widziałem na oczy, nie? szczęście, jak się jedzie na imprezę Infinity, to zawsze zasady są wcześniej wiadome, więc można się zapoznać i sobie z znajomymi ograć te dziwne rzeczy, więc Ja akurat w tym momencie to jest bardziej po mojej stronie, bo grałem od miesiąca w Infinity i po prostu udało mi się zgadać z Perzonem, pożyczył mi armię i pojechałem. Jolo. Dokładnie. Odważnie. Tak trzeba No i być. dobrze, no kurde, no to też, słuchaj, no, jeżeli nie jesteś ciśniony, że musisz to maksować, tylko po prostu jedziesz się czegoś pouczyć, no to są najlepsze warunki, żeby sobie to zagrać i się nauczyć. No.
A propos właśnie takich warunków, jak to wygląda, na pewno zrobimy jeszcze odcinek o jeżdżeniu na turnieje i w Polsce i za granicę. Też przygotowujemy się powoli do odcinków o lore, do których chcemy się dosyć lepiej przygotować. I może Wypadałoby. tak wypadałoby. I tak kończąc chyba dzisiejszy odcinek powoli, chciałbym zachęcić, że mimo to, że mówiłem, że byłem trochę lekko w szoku, jak brałem udział w wielu tych formatach u nas lokalnie, to jednak warto tego spróbować, zrobić to. Trochę przygotowałem dla nowych graczy, ale na pewno będziemy w którymś mieście wracać do tej tradycji fanowskich formatów. Zobaczymy z jaką częstotliwością, zależnie od naszego środowiska. Dziękuję Ci, Jezusie, za pokazanie mi i opowiedzenie o rzeczach, o których mam trochę mniej doświadczenia. I co? Będziemy Są żegnać się. jeszcze inne, ale możemy je skipnąć. Albo kiedyś do nich wrócić, jeżeli będzie zainteresowanie. Dziękujemy za wysłuchanie naszego odcinka i do zobaczenia za 2 tygodnie. Tymczasem.